Witajcie. To będzie bardzo ważne dla tych, którzy interesują się polskim rynkiem mieszkań, bo coś dziwnego dzieje się na polskim rynku budowlanym. Z jednej strony budownictwo indywidualne, czyli domy jednorodzinne, wyraźnie ruszyło do przodu. Z drugiej strony deweloperzy hamują, rozpoczynają mniej inwestycji i coraz ostrożniej patrzą w przyszłość. Do tego dochodzi jeszcze budownictwo społeczne, które w założeniach miało wypełnić lukę po programach dopłat do kredytów, ale na razie rozwija się powoli i nie zmienia sytuacji na rynku mieszkań. Ten rozjazd między trzema segmentami indywidualnym, deweloperskim i społecznym nie jest tylko ciekawostką statystyczną. On realnie przełoży się na to, ile mieszkań będzie dostępnych w przyszłości, a więc także na ich ceny. A to oznacza, że jeżeli planujesz kupić lub budować, to, co dzieje się teraz, dotyczy właśnie Ciebie. W tym odcinku opowiem Wam, co mówią dane z budów, o ilości rozpoczynanych budów, o ilości pozwoleń, pokażę wykresy, a także opowiem Wam o tym, czy i dlaczego materiały budowlane potaniały, co się dzieje z robocizną i przede wszystkim o tym, dlaczego Polacy częściej zaczynają budować domy sami, budownictwo indywidualne się rozwija, a dlaczego deweloperzy wyraźnie zahamowali. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał. Zachęcam Was również do pomocy mi w rozpowszechnieniu tego kanału poprzez udostępnianie tych filmów na Waszych mediach, jeżeli Wam się te filmy podobają. Zachęcam do pisania komentarzy, zadawania pytań, do sugerowania nowych tematów. Przypominam też, że na stronie symen24.pl nasze audycje znajdziesz z wykresami, które możesz otwierać, łatwiej przeglądać niż jest to na filmie YouTube, oraz znajdziesz tam kursy obrotu nieruchomościami, a przy okazji w ogóle wszystkim naszym patronom i wszystkim wspierającym nas na YouTube serdecznie dziękuję za wsparcie. Zaczynamy! Zanim Wam przedstawię wykresy o tym, co dzieje się w budownictwie mieszkaniowym, no to spójrzmy na te tabele, które dostarczył GUS za pierwsze 7 miesięcy 2025. I tabela mieszkań, których budowę rozpoczęto. Te żółte podkreślenia to są tam, gdzie wzrosty, a czerwone to tam, gdzie spadki. No widzimy, że ogółem spadło, ale spójrzcie się na to, co się dzieje w budownictwie tym indywidualnym i w tym budownictwie deweloperskim. I jak łatwo zauważycie, zapewne w budownictwie indywidualnym mamy znacznie więcej, znaczy o 1,6% więcej za 7 miesięcy rozpoczętych budów, a deweloperzy 13,2% w dół. Można też zobaczyć rekord w budownictwie zakładowym 217% normy, ale no cóż to jest, skoro jest tych mieszkań raptem 37. Do tego budownictwa społecznego jeszcze sobie tutaj wrócimy. W pozwoleniach na budowę, uzyskanych pozwoleniach na budowę w pierwszych 7 miesiącach 2025 rozjazd między budownictwem indywidualnym a tym deweloperskim, czyli przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, widać jeszcze wyraźniej. 106% normy wykonali inwestorzy prywatni, a tylko 77%, nazwijmy tej normy, czyli tego, co było w poprzednim roku, wykonali deweloperzy. A tak porównując lipiec do lipca, no to też u deweloperów jest to mniej niż było w lipcu rok temu. Widzimy tylko u deweloperów potężny wzrost w stosunku do czerwca 2025. Ten wykres potwierdza tę zmianę, o której powiedziałem wcześniej. Przedstawia on udziały poszczególnych form budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto. Czerwona linia jest to
linia reprezentująca mieszkania budowane na sprzedaż lub wynajem, czyli w takim uproszczeniu deweloperskie. Niebieska to budownictwo indywidualne, to są pewnie głównie domy jednorodzinne i ta zielona pełzająca po dnie, no to jest to budownictwo społeczne, te wszystkie inne formy, które nie pasują do tych dwóch wcześniej wymienionych. Ostatnim rokiem, kiedy więcej budów rozpoczynano indywidualnie, to był rok 2014. Od tego czasu coraz bardziej rosło znaczenie budownictwa deweloperskiego i taki szczyt osiągnięto w 2024 roku. 65% budów rozpoczętych mieszkań to było właśnie budownictwo na sprzedaż lub wynajem. I w tym roku, w 2025, wyraźny jest spadek udziału budownictwa deweloperskiego i wyraźny wzrost w budownictwie indywidualnym. A budownictwo społeczne, tak bardzo propagowane ostatnio w wypowiedziach polityków, nadal szoruje po dnie, ale jego udział zmniejszył się w stosunku do 2024 i w stosunku do 2023. A na tym wykresie można zobaczyć tę samą sytuację, czyli liczbę budów rozpoczętych w poszczególnych latach według formy. Niebieskie słupki są to budowy, liczby bezwzględne, tym razem nie udziały, których budowę rozpoczęto. Żółta linia to te przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a czerwona to budownictwo indywidualne. Budownictwa społecznego tutaj nie zamieściłem na tym wykresie, bo w zasadzie jest prawie, można powiedzieć, niewidoczne. Oczywiście za 2025 rok są to dane do lipca. Z danych przedstawionych na tym wykresie wynika też niemal rekordowa, druga pod względem ostatnich lat, liczba mieszkań rozpoczętych w ramach budownictwa tego deweloperskiego. I przyjmując, że taki czas budowy deweloperski jest około 2 lat, jest to średni czas oczywiście, są budowy też, które trwają dłużej, to w 2026 roku możemy spodziewać się, że te mieszkania, jeżeli zostaną wszystkie budowy ukończone, pojawią się w dużej liczbie na rynku. Zobaczcie też, że taki spadek tych budów następował w latach 22 i 23 po rekordowym roku 2021. Stąd też później mieliśmy odpowiednio przesunięte rekordy podaży. No i też widzimy, że w zasadzie przez 3 lata 21, 22, 23 od 2021 roku następował spadek w budowach indywidualnych, ale w 2024 roku nastąpiło odbicie, a teraz w tych budowach indywidualnych z danych, które przekazałem Wam wcześniej, wynika, że jeszcze intensywniej zaczynamy budować indywidualnie niż w roku ubiegłym. I jeszcze 2 wykresy. Na tym wykresie jest liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. To są już ogółem ujęte mieszkania, czyli wszystkie w poszczególnych latach. Kolumny pokazują narastająco liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto, licząc od stycznia każdego roku. Te zielone kolumny dla łatwiejszego oglądania pokazują czerwiec, żebyście mogli sobie po prostu łatwiej policzyć, który miesiąc jest który. A ta czerwona łamana linia jest to liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w danym miesiącu. Wykres obejmuje lata od 2019 i widzimy, że tylko w 2020 i w 2023 do lipca rozpoczęto mniej budów niż w obecnym roku. A to jest wykres analogiczny do poprzedniego, z tym, że tym razem widzimy pozwolenia na budowę lub budowy zgłoszone. I cóż, w zasadzie szału nie ma, przynajmniej do lipca 2025. Wynik trochę lepszy niż w 2023 roku, porównywalny z 2020 rokiem, ale dużo niższy niż w latach poprzednich, chociaż trzeba przyznać, że po takim wielomiesięcznym trendzie spadkowym liczby uzyskiwanych pozwoleń, czy też zgłaszanych
budów trwającym od wielu, wielu miesięcy, nagle w lipcu 2025 nastąpiło potężne wybicie. No i warto teraz zobaczyć, co będzie w następnych miesiącach. Dlaczego mamy tak dziwną sytuację na rynku, że nastąpił wyraźny rozjazd w budownictwie indywidualnym i budownictwie deweloperskim i co w ogóle kieruje na przykład zachowaniem deweloperów, a co kieruje zachowaniem i decyzjami osób budujących indywidualnie. Przyczyn jest wiele i w 2025 roku ta sytuacja wynika m.in. na przykład z kosztów robocizny czy też materiałów budowlanych. W pierwszym półroczu ceny materiałów budowlanych były w takiej lekkiej stabilizacji, można powiedzieć, albo nawet w niektórych segmentach materiałów budowlanych następował spadek. To spora zmiana w porównaniu z latami 2021 czy 2022, kiedy wszystko czasem z miesiąca na miesiąc szło w górę. Rynek się ustabilizował i można powiedzieć, że po szaleństwie pandemiczno-inflacyjnym przyszedł czas wyhamowania. Trochę inaczej wygląda kwestia robocizny. Tutaj jednak stawki idą w górę, mimo że pracy dla niektórych budowlańców jest mniej, ale też nie wszystkich. Zresztą powiem szczerze, że trochę inne zawody pracują w budownictwie indywidualnym, a trochę inne zawody pracują w budownictwie tym takim blokowym, wielorodzinnym. Nie wszystkie, ale co do części na pewno tak to wygląda. Po prostu inny jest charakter konstrukcji, czy też budowy w ogóle jednego czy drugiego domu. No i stąd wynika to, że niektóre branże mają mniej pracy, a inne na przykład więcej. Dlaczego ruszyło budownictwo indywidualne, skoro budownictwo deweloperskie zaczęło hamować? Zacznijmy od tego budownictwa indywidualnego. Dzięki na przykład programowi Bezpieczny Kredyt 2% ceny mieszkań w miastach wzrosły potężnie. Dzięki temu wzrostowi konkurencją dla mieszkania w mieście stało się wybudowanie domu pod miastem i te różnice między ceną mieszkania a ceną domu relatywnie zaczęły maleć. Zwłaszcza dla tych, którzy mogli na przykład dostać działkę od rodziców. Zmiany lub stabilizacja materiałów budowlanych również zachęcają do budowania. Nie należy zapominać także o wpływie zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym i na przykład tym, że warunki zabudowy, decyzję o warunkach zabudowy można będzie otrzymać taką bezterminową do końca tego roku, a w ogóle wydawanie niektórych decyzji o warunkach zabudowy będzie utrudnione, ograniczone możliwościami wynikającymi z planów ogólnych po 30 czerwca przyszłego roku. O tym zresztą zrobiłem wiele audycji i nie chcę całego tematu teraz powtarzać. W każdym razie te decyzje na pewno mają wpływ na inwestorów, zresztą zarówno tych indywidualnych, jak i właśnie deweloperów. Niektórzy chcą wcześniej dostać pozwolenia na budowę i może te budowy rozpoczną na przykład w ciągu najbliższych 3 lat, bo tak mogą zrobić, aby nie utraciło ważności ich pozwolenie na budowę. A jak ta sytuacja wygląda u deweloperów? No cóż, tutaj jest troszeczkę inaczej. Oni widzieli najpierw kredyt 2%, który po prostu rozgrzał rynek i trzeba powiedzieć, że niektórzy z nich nawet w 2024 roku, w pierwszej połowie tego 2024 roku dość mocno rozkręcali nowe projekty, dlatego też, że żyli nadzieją na kolejne transze, czy to kredytu 2%, czy też później zapowiadanego szumnie przez nową koalicję rządzącą kredytu 0%. Ale gdzieś już w drugiej połowie zeszłego roku zorientowali się, że te obietnice tego kredytu, takiego darmowego kredytu na start, to są patykiem na wodzie pisane i przestali na to liczyć. A jednocześnie też zobaczyli, chociażby patrząc w dane o liczbie rozpoczynanych budów,
no to zobaczyli, że ich konkurencja zaczęła, tak jak oni, mocno inwestować w budowę i przerazili się tym troszeczkę i postanowili w związku z tym ograniczyć liczbę nowych, rozpoczynanych budów. Krótko mówiąc, deweloperzy przerazili się, że nagle będzie nadpodaż mieszkań i komu oni potem, biedni, te mieszkania sprzedadzą. Tym bardziej, że teraz na skutek dość wysokiego wywindowania cen i przez długi czas utrzymywanych przez Radę Polityki Pieniężnej wysokich stóp procentowych, no, wielu potencjalnych nabywców utraciło możliwość nabycia tego mieszkania przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb życiowych, a ci tacy inwestorzy, którzy pasjami kupowali kolejne mieszkanie, również zaczęli się ostrożniej przyglądać temu rynkowi, zaczęli też studiować na przykład dane demograficzne i wyszło im z tych studiów, że na niektórych rynkach po prostu będzie ubywało ludności, więc kupowanie mieszkań na wynajem no, trzeba jakoś robić z głową i nie w każdej miejscowości będzie można na tym świetnie zarobić. Jednak sytuacja w kredytach mieszkaniowych też uległa zmianie. Na tym wykresie widzicie, niebieska linia to jest liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy według BIK, a czerwona to liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych. BIK podkreśla, że nadal mamy stałą pulę około 14% osób, które biorą kredyt po to, żeby refinansować poprzedni kredyt. No i widzimy, że w tym szaleństwie po kredycie, bezpiecznym kredycie 2%, które jeszcze można było odczuć przez pierwsze miesiące 2024 roku w liczbie umów, potem liczba umów się przez długi czas ustabilizowała, liczba wniosków podobnie się ustabilizowała, ale gdzieś na przełomie, jeżeli chodzi o wnioski, na przełomie 2004-2025 nastąpiło we wnioskach odbicie i ta niebieska linia zaczęła dość systematycznie piąć się w górę, no i oczywiście z pewnym opóźnieniem w stosunku do wniosków. Później również w górę ruszyła liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych, co wskazuje troszeczkę na to, że liczba osób, które chcą wziąć kredyt i kupować mieszkania na kredyt lub budować domy posługując się kredytem, zaczyna systematycznie rosnąć. Sytuacja z budowami rozpoczynanymi oraz z projektami uzyskiwanymi pozwoleniami pokazuje też, że budujący domy na własne potrzeby są bardziej elastyczni. Widząc stabilizację na rynku materiałów budowlanych i biorąc pod uwagę, że część z nich nadal wykonuje część prac budowlanych samodzielnie, ta forma budownictwa jeszcze nie zaginęła, podejmują decyzję o rozpoczęciu budowy. Tym bardziej, że coraz częściej decydują się budować domy mniejsze, niż było to jeszcze nie tak dawno. Część z nich na przykład rezygnuje z garaży, część buduje domy na zgłoszenie do 70 metrów, bo to jest po prostu prostsze. Jednym słowem, ci inwestorzy są gotowi rozpoczynać teraz budowy, a deweloperzy mają zgryz z tym, co zrobić. W wielu miejscach jest dość spora, rekordowo nawet wysoka liczba mieszkań na sprzedaż na rynku pierwotnym. Sprzedaż im spadła o około 10%, więc po prostu nie chcą pompować rynku nowymi inwestycjami i czekają, aż ta nadwyżka zostanie wchłonięta. Zaczęli też, mając trudność ze sprzedażą, udzielać jakichś ukrytych rabatów. I to dotyczy wszystkich tych deweloperów i biorą po prostu na przeczekanie. Nie wszyscy, ale część z nich, chociaż jak widzicie, sporo ostatnio z nich ruszyło po nowe pozwolenia. Pytanie, kiedy rozpoczną te budowy. W każdym razie, na razie z powodu na przykład braku programu dopłat, dotowania kredytów są trochę ostrożniejsi. Mam nadzieję, że tego rodzaju programy nie wrócą. Zobaczymy też, co będzie naprawdę z tym budownictwem społecznym, bo nasze państwo
Ostatnio mówi ustami ministra finansów, że prawie na nic nie ma pieniędzy, więc skąd miałyby się znaleźć pieniądze na to budownictwo społeczne? W dodatku, wielu kupujących mieszkania z nadzieją patrzy na Radę Polityki Pieniężnej, że będą obniżane stopy procentowe, ale czy to się przełoży na koszty kredytów, no to nie tak do końca wiadomo, bo przecież nasze państwo ma zamiar wprowadzić kolejny podatek bankowy, ale ja nie przypuszczam, żeby banki ten podatek opłaciły z własnej kieszeni. One zapewne sięgną natychmiast do kieszeni tych osób, które albo trzymają pieniądze w bankach, albo, a nawet z pewnością do osób, które chcą od banków dostać pieniądze w postaci kredytu. Zapewne zresztą obie te grupy zostaną obciążone tym podatkiem. To, co się obecnie dzieje na budowach, paradoksalnie może sprawić, że za jakieś 2 lata lub za rok ceny mieszkań mogą zacząć rosnąć. Chociaż też trzeba pamiętać o efekcie demografii, czyli liczbie urodzeń, ubywania ludności tej rodzimej polskiej, no efekcie migracji wewnętrznej i tej z zewnątrz do Polski. I tutaj można się spodziewać rozmaitego wpływu na różne rynki. Zresztą w jednej z poprzednich audycji pokazywałem Wam, jak zmieniają się ceny na różnych rynkach i widać wyraźnie, że jedne miasta idą w górę, a drugie idą w dół. Jest takie rozchwianie, link na dole Wam zamieszczam do tej audycji. Podsumowując, sytuacja obecna na budowach jest na pewno ciekawa, warto ją śledzić, wpłynie na ceny mieszkań w najbliższej przyszłości, czyli tej rok, 2. Patrzenie się na perspektywę 5-letnią poprzez to, co dzieje się dziś na budowach, nie ma większego sensu. Zresztą mamy też audycję na programie mówiącą o wpływie demografii na rynek i ta demografia coraz mocniej będzie oddziaływała. Gdzieś tak już w 2030 to na pewno zobaczymy jej mocne oddziaływanie na rynki nieruchomości. Odsyłam również zainteresowanych do wysłuchania tej audycji. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli Wam się audycja podoba, udostępniajcie ją dalej, dzięki czemu przyczynicie się do rozwoju naszego kanału. Chcielibyśmy mieć większą liczbę subskrybentów. No i cóż, cześć, trzymajcie się i inwestujcie na rynku mieszkaniowym z głową.